Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Ojciec Wikici. Chciałbym Wam zaprezentować Thronebreaker, najnowsze dzieło CD Projektu. Co prawda nie jest to Wiedźmin 3, nie jest również to Gwint, jest to coś pośredniego, ale przede wszystkim dobra zabawa w klimatach wiedźmińskich. Zapraszam Was do oglądania, postaram się jak najmniej spoilerować i zaprezentować Wam skróconą rozgrywkę. Standardowe mamy ustawienia jak w Gwincie, dokładnie praktycznie te same ustawienia. Mamy dwa tryby, tryb fabularny i zwykły. Tryb fabularny jest dla ludzi, którzy wolą sobie fabułę przejść bez grania w Gwinta, bo mogą pominąć granie w Gwinta, a zwykły Był rok jest dla Gwinta. 1267. W powietrzu czuć było nadchodzącą wojnę. Potężne cesarstwo Nilfgaardu łapczywym wzrokiem spoglądało na sąsiednie królestwa północy. W obliczu zagrożenia ich królowie zwołali naradę. Złożono deklarację gotowości do bratniej pomocy, zawarto sojusze. Władcy rozjechali się do domów w dobrych humorach. Wśród nich była Meve, królowa Lyrii i Rivii. Słyszeliście o niej? Że ładna. To na pewno. Ale to nie wygląd czynił ją wyjątkową, tylko niewiarygodny upór i odwaga. Kiedy orszak królowej zbliżał się do stolicy, wyjechał im na spotkanie hrabia Caldwell, który pod nieobecność Meve miał pomagać jej synowi, młodemu księciu Wilemowi, w zarządzaniu państwem. Caldwell był zgrzany od forsownej jazdy. Na końcówkach Mamy wąsów pięknie zbierały się malowaną kropelki grafikę. potu, a szyję miał otartą Opowieścią od z narratorem. nakrochmalonej kryzy. Witajcie, Jak widzicie, królowo. Dobrze widać widzieć was mimikę w zdrowiu. twarzy Czy obrady tych postaci. zakończyły się sukcesem? One mają swoje nastroje, co zaraz Obrady zobaczycie. zakończyły się podpisaniem papierów, a ile one są warte, Klimat to się jest jeszcze mocno okaże. wiedźmiński. A teraz, Caldwell, skończ z Ta kreska mi grzecznościami się i bardzo mów, co się podoba. stało. Jest Bo chyba naprawdę nie wyjechałeś mi klimatyczna. Mam naprzeciw nadzieję, z że więcej tęsknoty. będzie takich Tak, gier robionych rzeczywiście. przez CD Projekt. Jest inny powód. Bandyci, którymi miałem się zająć w trakcie waszej nieobecności, te kundle ze spali, sprawy wymknęły się spod kontroli. Tak, możemy wybrać zawiodłam się na tobie, albo spokojnie. Spokojnie, Caldwell. Caldwell. I to ma oczywiście Głęboki znaczenie, jak oddech. później ta osoba będzie nas A odbierała. teraz mów, Morale co rosną, dokładnie się maleją. stało? I co, Reinhard? Zobaczcie, Mówiłam, że mamy tak tutaj będzie. planszę. Mój syn nie był gotowy, żeby zająć się Tak będzie krajem. wyglądać główna Muszę rozgrywka przyznać, w tej grze. że przed księciem Wilemem Od góry, jeszcze dużo nauki. ładnie ptaszki sobie lecą, wszystko I jest mało ręcznie czasu. malowane, przepiękna grafika, przyjemna dla oka. Myszką sterujemy, point and click, dużo zbierania jest. Ta gra to jest jedno wielkie zbieractwo, ja jestem maniakiem takich rozwiązań. Możemy również sobie tutaj zapisać grę, biorąc tą flagę, rozmawiać z NPC-ami. Te NPC mają nam coś do powiedzenia, warto ich męczyć, bo No żeby czasami zdradziła. Gdzie dają złoto nam zakopane? więcej jakichś Wolała ducha surowców. wyzionąć, niż im powiedzieć. Ale ja wiem, gdzie Moglibyśmy skrytka sobie miała. pomyśleć, że nie dadzą, Czekajcie, a oni ale tam sobie mocno męczeni pomagają. Tutaj nam dała babka mapę. Mamy możliwość wyboru, co robimy z na przykład kłodą. Otwieramy skrzynię Żołnierze z po oddziału hrabiego, sprawdzeniu nie znając widać dobrze tej mapy. królowej, próbowali zasłonić ją I własnymi pojawiają ciałami. się w tej grze Ta jednak zasady. roztrąciła ich na boki Tak, i jak pognała właśnie prosto na ta rabusiów następująca. z mieczem wzniesionym nad Mamy głową. zasadzkę, ona jest rozwiązywana w sposób prosty. Do Gwinta. Mamy epicki stół trójwymiarowy, który już widzieliście na screenach z Gwinta. Jak widzicie, mapa jest Pani, żołnierze czekają, aż podobna do tego poprowadzisz ich do miejsca, w ataku. którym rozgrywana jest bitwa. Także standardowa rozgrywka z Gwinta, oczywiście ona jest już w innym stylu, bo mechanika Gwinta się zmieniła. Winszuję kolejnego Natomiast- zwycięstwa, wasza wysokość. Natomiast Bandyci nie jak mieli widać, szans. ten stół ma zdanie oddać bardziej właśnie tą... Widzę, że sprawy No, to nie jest rzeczywiście chwilowo, ale wymknęły się spod kontroli. Rzekła Meve, krzyżując walkę faktycznie, ramiona na wojsk. lśniącym napierśniku. Następnie po wygranej dostajemy surowce, zbieramy
Totalne zbieractwo jak zwykle. Uwielbiam ten widok. Pojawiają się jakieś takie drobne Zaiste postępki. Lyria to klejnot północy, któremu pięknem dorównuje jedynie jego władczyni. Po miesiącu w siodle? Wątpię, hrabio. Rozbijmy tu obóz. Żołnierze odpoczną, a ja Słowo zrobię klucz. przegląd armii. Od razu kupuję tą grę, jak usłyszałem obóz. Zobaczcie. Klikamy na ikonkę obozu. Wbijamy do naszego obozu, który można upgrade'ować, zmieniać, wchodzić do tego obozu. Zobaczcie, mamy warsztat. W warsztacie upgrade'ujemy nasze budynki. Czy budynki. Upgrade'y nam dają jakieś kolejne ulepszenia, kolejne możliwości. Mamy naszą armię mewek. Oczywiście możecie sobie zapozować i zobaczyć te opisy. Ja nie będę się tutaj rozdrabniał, bo to szkoda czasu na to. Tego jest mnóstwo. Karty są zupełnie inne niż w Gwincie, w sensie ich znaczenie, znaczy ich umiejętności są inne niż w Gwincie. Gra jest robiona pod to, aby był fan z grania na single playerze. Tutaj nie musimy się bawić w w balans multiplayerowy. W kantynie możemy porozmawiać z naszymi towarzyszami, oni mają nam coś do powiedzenia. Cóż, Reginald Zadać nie był pytania. wybitnym strategiem. Nie bez kozery miał przydomek I ewentualnie mocny, dowiedzieć się a nie czegoś. mądry. Nastrojów i tak dalej. Mamy również statystyki, ile graliśmy. Ja tutaj akurat byłem po 28 minutach. Zbieractwa, szukania i kombinowania. Także ten zwiadowca tutaj po lewej daje nam takie informacje. Namiot królowej, warsztat. Ja chyba będę chciał... Kantyny nie będę upgrade'ował. Możemy kantynę, sztab upgrade'ować. Plac ćwiczebny. Ja tutaj wieżę obserwacyjną. Każdy z tych upgrade'ów coś wnosi dodatkowego do gry. Ja na przykład stwierdziłem, że chciałbym sobie zupgrade'ować prędkość. Także pracownia kartografa zwiększa tą prędkość, tam masz nawet do 15, jak widzieliście. Następnie mamy listy i raporty. To są takie smaczki, które były już w Wiedźminie. Mapy, klucze i klucze wiadomo, to są ukryte jakieś przedmioty, pokazuje się nam nasza mapa z legendą. Mapa jest dość duża. Etapów będzie dużo więcej niż tylko ta jedna mapa, także jak widzicie, to jest duża gierka. Duża gierka. Kapliczka podnosi nam morale. Taki upał? Co to, Teraz czary? walczymy sobie z Niewykluczone, hrabio. Miejmy się na baczności. Te ścierwojady jest to ja znam. zmienny. Zeszłej wiosny Zmienny. wylazły na moje Mamy ziemię pierwszy raz totalnych efekt owiec. pogodowy mgły. Chciałem Nie właśnie wam go groźne. pokazać. Póki się nie Bardzo obeszło, wszystko wygląda. wtedy Mgiełkę. wielka moc w nie wstępuje. Pani, oddajmy pole. Już nie wygramy, ale możemy Jak ograniczyć widać, straty. NPC rozmawiają na bieżąco o tym, co dzieje się na stole i dostajemy wciry od potworów. Zbieranie, jeszcze raz zbieranie i męczenie NPC-ów. Oni dają nam naprawdę sporo różnych surowców. Ja oczywiście tą grę na pewno na maksa, jak się tylko da. Bo lubię takie zabawy, lubię takie gry. Budujemy mosty. Drogowskaz to jest nasz teleport. Mewe Znane z wysunęła Wiedźmina, królewski to jest jasna pierścień sprawa. do ucałowania. Ale wieśniak, widać Bardzo mi nieobeznany się z podoba ta dworskim scena. protokołem, Świetnie, ścisnął jej że dłoń narrator i wjeżdża, mocno opowiada o potrząsnął. sytuacji. No proszę, zaraz przejdziemy na Słuchajcie ty. sami. Skandal! Żołnierze, brać go! Wszystko pod kontrolą, Caldwell. Pani wybacz, nieobytym. Przestań. Masz dziarski chwyt, a ja szanuję silnych mężczyzn. Jak się nazywasz? Mściwuj, syn Lemborka. Mściwuj. Miło mi, mściwoju. Podoba mi się ta scena niesamowicie i możemy sobie wybrać po prostu, Wypuścić. co zrobimy z tymi wieśniakami. Zaraz żniwa. Mają pewnie pełne ręce roboty. Na tą widać reakcję Dzięki, naszego pani. wojska Niech mateczka Melitele ma was w opiece. po O wypuszczeniu siebie się wieśniaków. mówi.
spadają nam morale na przykład i wtedy, jak są morale, to one nam zwiększają lub zmniejszają siłę jednostki. Wysyłanie zwiadowców powoduje, że dostajemy punkty do zbadania. I na mapie cały czas mamy jakieś decyzje. Musimy podejmować decyzje, dostajemy coś, coś tam jest Schowajmy się za zajmowane. wozem. Dajmy go Pojawiają naprzód. się... To jest event przypadkowy, w którym musimy mewę uratować. Co teraz? Karty zachowują się troszeczkę inaczej, tak jak w tych zadaniach świątecznych. Mało was tu! pro- Ściągnijcie kompanów! CD Projekt miał Raz, różne póki pomysły dobry. na to. Jak widać, będziemy mieli masę różnych fajnych eventów pomysłowych, trochę niezwiązanych mechaniką gwinta multiplayerowego. Mi się podoba. Kolejne zbieranie. Zbieranie i piękna grafika. Jak widać, ukształtowanie terenu jest przeróżne. Zbierając pieniążki, w końcu zarabiamy na wymarzony upgrade. Ja tutaj w tym momencie akurat warsztat polepszyłem, ale i tak idę po przyspieszenie na mojej postaci. To, co teraz widzicie, to są puzzle. Musimy sprawić, żeby te zgnice miały po jednym punkcie życia. Jak się uda, to jest ok. Jak widzicie, pomij bitwę możemy ustawić. Patrzcie, chłopcy. Pomijając bitwę, Sama królowa pofatygowała się, żeby nas poznać. nie musimy grać, automatycznie wygrywamy. Zabić. Ja tylko doszedłem Nie do poznać. tego momentu, niestety w rozgrywce, bo za dużo siedziałem No, chłopcy, za dużo czas siedziałem urządzić bal dla w królowej. zbieractwie. I tyle. Moim zdaniem gierka świetna 10 na 10. Cofnijcie się, to Zobaczcie jakaś mieszanka jeszcze alchemiczna. z Luigi wywiad. Mamy Luigi'ego, lead gameplay designera, także zadamy mu kilka pytań odnośnie Thronebreakera. Po pierwsze, kiedy pojawił się ten pomysł na takie odejście od Gwinta? Na samą kampanię, czy na realizację tego, jak to realizujemy w tym momencie? Bo z tego, co zauważyłem, to w pewnym momencie zauważyliście, że narobiliście już tyle materiałów, bo to tak wygląda. Po obejrzeniu tego gameplaya widzę, że Gwint jest tylko jako taki dodatek w postaci rozstrzygnięcia sporów. To jest naprawdę ciekawe, co mówisz, bo tak naprawdę wciąż walki gwintowe zajmują ponad połowę czasu, jaką spędzisz w Thronebreakerze. Chyba że jesteś naprawdę dobry, to może szybciej ci to pójdzie, ale no, ja na to tak nie patrzę, bo dla nas ciągle gwint jest jednak rdzeniem tej gry, bo wciąż to jest gra, w której gwint jest gameplayem. Jeśli chodzi o wszystkie walki, to wszystkie walki są prezentowane przez rozgrywkę gwinta. No, tylko wszystko to, co dobudowaliśmy wokół tego, już nie jest gwintem. Tak, To jest dosyć wielkie, ale ja dlatego zadałem to pytanie, bo jest taki magiczny przycisk jak pomiń. Tak, ale on jest tylko i wyłącznie, jeśli gra się na story mode. Także skoro wy mieliście ten przycisk pomiń, to graliście na najłatwiejszym poziomie trudności, więc wasze karty też były mocniejsze. Aha, czyli Tak. tak to zrobiliście. No Tak. dobrze, no to jeżeli mamy story mode, to jest opowieść, jest dla początkującego gracza, powiedzmy. Tak, albo dla ludzi, którzy przede wszystkim przychodzą do Thronebreakera, żeby konsumować tą historię, żeby sprawdzić właśnie, co się działo z postaciami znanymi bądź mniej znanymi i żeby znowu wejść w ten świat Wiedźmina. Czyli to jest taka łatka, taki mały smaczek, załatanie rany po przejściu Wiedźmina 3, Powiedzmy. Ale powiedzmy. ja szczerze mówiąc rekomenduję wszystkim granie na zwykłym poziomie trudności, bo jednak większość walk balansowaliśmy pod tamten poziom, raczej pod zwykły poziom, więc po prostu na tym story mode wszystko może się wydawać nieco zbyt łatwe. Okej, ja tam widziałem różne postacie. Czy będzie w historii Geralt? No wiesz co, no Spoiler. nawet na trailerze mogłeś się domyślić, że gdzieś tam się przewinie. A jeśli czytałeś książki, no to będziesz nawet się domyślać, kiedy się przewinie, kiedy on spotkał Okej. Mewę. Okej. Z takich
Skąd się wziął pomysł na grafikę w ogóle? Bo to nie jest grafika z Wiedźmina 3, nie jest mocniejsza grafika, nie jest, że tak powiem, ładniejsza, chociaż mi się akurat podoba ten ręcznie malowany styl. Skąd on się wziął? Kojarzysz może cutscenki z Wiedźmina II albo z Wiedźmina III, te takie komiksowe, takie ciemne? No to właśnie od tego wszystko się zaczęło. Tylko że żeby doszło to do tego momentu, w którym jesteśmy teraz, to naprawdę było mnóstwo iteracji, mnóstwo zmian. Kasia, czyli nasz art director, po prostu czarowała dosłownie ze wszystkim, żeby dojść do tego momentu, w którym jesteśmy. No ale jeśli chodzi o to, od czego się to tak naprawdę wszystko zaczęło, to właśnie od tych cutscenek. Okej. Co do gry, ja widziałem tam, że to jest około gameplayu 30 godzin. Tak. Te 30 godzin było wyliczone na podstawie, nie wiem, jakiejś waszej średniej, przewidywania, rokowania, najszybciej jak się da przejść tą grę? Wiesz co, no powiem ci tak. Jakbyśmy pominęli na przykład wszystkie walki w gwincie, w sensie gwintowe, nacisnęli pomin. O, jakbyś wszystko pomijał, to, no to jest dobre pytanie. Powiem ci tak, jak ja nie pominę nic i jak ja speedrunuję sobie przez pierwszy akt, to pierwszy akt zajmie mi 4 godziny, a to nie jest z czytaniem wszystkich dialogów. Oczywiście nie przeklikuję wszystkich, ale przeklikuję sporą część, więc w ten sposób bym policzył sam pierwszy akt. A aktów mamy 5, więc możesz sobie policzyć sam. O ile będą miały taką samą długość, wielkość. Pierwszy akt nie jest największy. Aha. Okej. Z tego co widziałem, to był tam obóz, można było go rozbudowywać. Mi się akurat bardzo podobają takie rozwiązania, gdzie masz taką swoją mini bazę, zbierasz surowce po to, żeby sobie jakoś to zupgrade'ować. Tak. Czy tam będą jeszcze jakieś takie podobne sytuacje oprócz tego obozu? Czekały na nas? Jeśli chodzi o samą progresję czy o tworzenie czegoś, to nie. To jeśli chcesz odblokowywać nowe mechaniki albo odblokowywać nowe karty, to w większości przypadków będziesz to robić w obozie, ale zdarzą się też karty, które będziesz mógł zdobywać poza obozem, czyli będą nagrody za questy, będą niektóre karty do po prostu znalezienia w świecie. Widziałem strzępki takie, tam zbieranie Tak. strzępów jakieś było. Jeszcze tego mi się tam nie udało złożyć i nie złożę jeszcze. I od czasu do czasu nawet niektórzy NPC, z którymi będziesz rozmawiać, będą mieli szansę, że no nie to, że mieli szansę, ale po prostu kilku z nich może ci dać kartę. Tylko że trzeba być cierpliwym i rozmawiać. Tak, ja właśnie jak klikałem tam do tych NPC, tak jak ich męczysz, to oni co jakiś czas coś ci dają. Tak, mogą ci dać. Nie wszyscy będą ci coś dawać. Oczywiście tak. Tak. Widziałem też taką funkcję jak zwiat na mapie, Tak. zdaje się. Jak ona działa? Bo tak szczerze to nie do końca... Znaczy po pierwszym użyciu rozumiem, pojawiły się przedmioty. Tak. Co daje drugie i kolejne? Bo tam Kolejne się chyba- przedmioty. One będą pojawiać się w twojej, w zasięgu od ciebie, w pewnym zasięgu od ciebie będą się pojawiać różne ikonki. To będą przede wszystkim albo przedmioty, albo złote skrzynki. I tak naprawdę to jest po to, żebyś nie przegapił różnych rzeczy. Jeśli chcesz zrobić całą grę na 100%, no to jest przede wszystkim dla tych graczy, żeby mogli sobie znaleźć dosłownie wszystko, co rozmieściliśmy na świecie. Okej. Tylko że to tylko będzie przedmioty tak naprawdę ci wykrywać. Jeśli chcesz wykrywać questy i walki, to musisz użyć tablicy ogłoszeń. Tak. Tablica ogłoszeń jest ciekawe rozwiązanie, znane z Wiedźmina, tak, ale bardzo fajnie, że do tego nawiązaliście. Pytanie od mojej społeczności. Czy pan Sapkowski brał udział przy tworzeniu historii? Nie, to robili ludzie... tak naprawdę... Jakiekolwiek konsultacje były prowadzone, bo to takie było pytanie. Nie, jeśli chodzi o Thronebreakera, to nie było żadnych konsultacji. Czyli wasza inwencja Tak, totalna. to robili ludzie odpowiedzialni za Wiedźmina III. Czyli Mateusz Tomaszkiewicz, Kuba Szamałek. Oni to pisali, oni tworzyli. Tak, i to mi się bardzo podoba, bo to już jest widoczne. Te wszystkie dialogi, wybory, klimacik, dźwięk, no czuć Wiedźmina zdecydowanie. Kolejne pytanie od społeczności mojej. Czy będą sceny seksu w tym?
Nie będzie. Nic nie będzie takiego wiedźmińskiego? Nie? To, Okej, to jest okej. historia o wojnie. To jest historia o wojnie, więc nie bardzo tam byłoby miejsce i czas na seks. No wiesz, ale to mogła być nawet jakaś cutscenka, coś gdzieś się dzieje, nieważne. Macie odpowiedź na wasze pytanie, bo to było najbardziej klikane pytanie, Okej. także okej. Natomiast tak, mi się absolutnie podoba dźwięk. Mhm. Muzyka jest po prostu fenomenalna. Wydaje mi się, że tam są dodane nowe ścieżki dźwiękowe, jeszcze takie, których Tak, nie tak. słyszeliśmy i to sporo tego jest. Jeśli chodzi o muzykę, to muzyka w Thronebreakerze była robiona pod Thronebreakera tak naprawdę, więc wszystko, co będziecie tam słyszeć, to może nie wszystko, ale większość tego, co będziecie słyszeć w Thronebreakerze, była robiona pod Thronebreakera. A jak będzie jakaś muzyka z Wiedźmina na przykład 3, to będzie przerabiana? Jeszcze raz? Była przerabiana. No, usłyszymy muzykę z Wiedźmina 3? Nie. Zupełnie nic. Nie. Okej. Dobra, wydaje mi się, że no, czas nas goni, niestety musimy kończyć. Dzięki Ci bardzo serdecznie Dzięki. za odpowiedź. Tyle, do następnego. Trzymajcie się.